to Alfa Romeo. A ja w tym materiale postaram Wam się odpowiedzieć na pytanie, czy faktycznie da się nie zakochać we włoskiej motoryzacji i czy najnowsza Alfa Romeo Tonale jest naprawdę ciekawym, modnym, małym crossoverem z włoskim charakterem. Zapraszam do testu pięknej, niesamowitej Alfy Romeo Tonale. Jedziemy z tematem. Buongiorno! No dobrze, mój drogi widzu, ale jeśli Ty chcesz zobaczyć jeszcze więcej ciekawych samochodów na kanale Motookiem, nie zapomnij dołączyć do subskrybentów, bo dzięki Twojej subskrypcji my się także rozwijamy, za co serdecznie Wam dziękuję. A my, jak już Ty kliknąłeś ten czerwony przycisk, przechodzimy sobie do tej pięknej Włoszki, jaką jest Tonale. Tak, moi drodzy, witamy Alfę Romeo na kanale Motookiem. O co chodzi, jeśli chodzi o Alfę Tonale? Co to jest za wytwór? Włoski duch, styl, charakter. Mamy to w naszym DNA. Możesz wyjechać Alfą Romeo z Włoch, lecz nigdy nie zabierzesz Włoch z Alfy Romeo. Jeśli chodzi o Alfę Romeo, pewnie pamiętacie, że kiedyś testowałem Alfę Romeo Giulię oraz także miałem dostęp do modelu, jakim jest Stelvio. Niesamowite samochody, w których był zaszyty ten mały pierwiastek, jeśli chodzi o włoską motoryzację. Czegoś innego, bardziej nietuzinkowego, z piękną linią oraz takimi bardzo charakterystycznymi rzeczami dla Włoch, bardzo intensywne palety kolorów i wyróżnianie się także pięknymi detalami w środku. W przypadku Alfy Romeo wiecie o tym, że ta marka dosyć ostatnio też dobrze nie żyje. Mała ilość produktów, dosyć wysokie ceny, to wszystko niestety nie sprzyja dosyć mocno Alfie. No i także cała ta historia za awaryjnością i powrotem niejednej Alfy Romeo na lawecie. To niestety ciągnie się do tej pory za tą marką. Alfa Romeo postanowiło zrobić to, czyli małego przedstawiciela modnych crossoverów, niewielkich rozmiarów, trochę mniejszych niż Stelvio, ale bardziej praktycznych niż Giulia. I tak oto witamy w rodzinie. Oprócz Alfy Romeo Giulii i Stelvio, Alfę Romeo Tonale. Ale Włoszki mają coś w sobie. Niesamowicie piękne i tak w przypadku Alfy Romeo Tonale też jest. Samochód miał być mniejszy, zaprojektowany do tego, żeby był bardziej kompaktowy, przyjemniejszy do jazdy po mieście, skierowany trochę bardziej, powiedzmy czasem nawet do kobiet, chociaż szczerze powiedziawszy, patrząc na tą stylizację, nie powiedziałbym. Jeśli chodzi o ten samochód, jest to wersja Intense, czyli taka powiedzmy trochę bardziej limitowana wersja, jak to w przypadku Alfy Romeo, to zawsze są limitowane wersje. Sprint, Veloce, Turismo oraz jeszcze miliard innych pięknych włoskich nazw, bo Włosi uwielbiają robić dosłownie limitowane wersje co chwilę. W przypadku tego samochodu jest naprawdę świetnie skonfigurowany. Ten samochód został polakierowany chyba z jednym z najlepszych dostępnych kolorów, jeśli chodzi o całą paletę kolorystyczną Alfy Romeo, czyli kolor specjalny za prawie 7000 zł, Alfa Romeo Montreal Green. Tak się nazywa ten kolor. Trójwarstwowy, bardzo głęboki kolor z niesamowitymi drobinkami srebra w środku, bardzo głęboki i co najważniejsze, z bardzo charakterystyczną tą zielenią, wyciąganą dosłownie przez to włoskie, bardzo mocne słońce. Wygląda to po prostu fenomenalnie, ale nie zapomniano o charakterze Alfy. Jeśli chodzi o projektantów, musieli tutaj dłubnąć to tak, żeby było to spójne z całą marką i przypominało dosłownie starsze lata, jeśli chodzi o Alfę. Zobaczcie na ten projekt, jeśli chodzi o przednią część. Bardzo mocno zjeżdżająca maska w dół. Niewielkie, bardzo wąskie lampy, ale rozciągnięte przez całą szerokość, trochę nawiązujące do tego, co mogliśmy znaleźć w Alfie 156, 159, czy właśnie także w Giulii. Przeliftingowane bardzo charakterystycznie, tak jak w przypadku Giulii, czyli mamy teraz tu 3 elementy świetlne, które nadają nam tą charakterystyczną sygnaturę świetlną dla Alfy Romeo. Mamy tu piękny podpis na tym wyciemnionym kloszu Alfa Romeo. Są to światła w pełni matrycowe z naprawdę przyjemną technologią wycinania obiektów. Jeśli chodzi o samochody nadjeżdżające naprzeciwka, bardzo szybko, sprawnie działające, jak to w przypadku włoskich samochodów, dosyć nietypowo.
Charakterystyczne Scudetto, czyli ta tarcza bardzo ważna dla Alfy Romeo, połączona z niesamowitym logotypem, tym charakterystycznym wężem. Rejestracja, jak to w przypadku Alfy Romeo, przygotowana na włoskie standardy, czyli mniejszych, małych rejestracji z przodu. Bardzo agresywnie został narysowany też zderzak. Mamy tutaj te wszystkie kratki wlotów powietrza, ukryty też sensor odnośnie tempomatu aktywnego. Mamy też tutaj przeloty aerodynamiczne, bo ten samochód też dosyć spory nacisk jednak kładzie na to, żeby być cichym podczas jazdy, dlatego te tunele aerodynamiczne są zrobione. Ale spójrzcie na to, jak mocno jest zjeżdżająca faktycznie ta maska i jak te światła niesamowicie podkreślają to wszystko. Po prostu nie można przestać na niego patrzeć, ale ja jestem cholernie, niesamowicie zakochany w tym stylu. No i technologia też tu jest. System kamer 360 stopni też na pokładzie. Ale ta piękna Włoszka ma też niesamowite pantofle, bo w końcu Włosi słyną też z dobrych butów, więc Alfa Romeo też musi mieć dobre ogumienie i dobre koła. W przypadku tego samochodu mamy sporej wielkości felgi. Oczywiście możecie go wybrać sobie z mniejszymi 18 czy 19 calowymi kołami, ale uwierzcie mi, wtedy ten samochód nie wygląda aż tak atrakcyjnie jak z tymi 20-calowymi telefonami, które są tutaj. Dlaczego telefonami? Dlatego, że to nawiązuje oczywiście wszystko do historii. Słynne swoje felgi nazywała telefony. Mamy tu charakterystyczne dosłownie te okręgi, które bardzo mocno przypominają stare telefony wybierane za pomocą właśnie takiej tarczy. Nowoczesne, ale jednak powiedzmy bardzo dużą nutą i charakterystyką takich starszych lat. Mamy to bardzo mocno wyciemnione, mamy czarny środek, ale nie czarny w połysku, tylko w bardzo ładnej satynie. Całość jest wykończona za pomocą tak zwanego diamond cut, czyli takiego cięcia laserowego, które jest w pełni matowe i w tym przypadku jest polakierowane w takie ciepłe, przyjemne złoto. Można na tych felgach zawiesić wzrok o wiele dłużej. W przypadku tego samochodu warto na pewno zwrócić uwagę też na ogumienie. 235 o profilu 40 połączone z zawieszeniem adaptacyjnym, które tutaj jest, daje oczywiście w miarę sensowny komfort, nawet w momencie, kiedy macie dosyć powiedzmy duże felgi, jak na takiego typu nadwozie. I w przypadku tego samochodu nie mamy mocnego silnika, a jednak układ hamulcowy jest roztłoczkowy i co najważniejsze jest to układ Brembo, czyli tej charakterystycznej włoskiej firmy, polakierowany na czarno zaciski i piękny złoty napis Alfa Romeo. No, takie detale robią w tym samochodzie piorunujące wrażenie. Ale spójrzcie na to, co chciałbym teraz Wam pokazać, na to, jak mocno ten kolor się też różni w zależności faktycznie od nasłonecznienia. Włoska patelnia, polskie ciemności. Więc w przypadku tego koloru naprawdę bardzo mocno różni się względem tego, jak go mocno eksponujecie także na światło. Ale w przypadku Alfy Romeo widać, nieważne jakie warunki świetne, bo w jednych, jak i w drugich wygląda fenomenalnie. Ale w przypadku tego auta warto też na pewno zwrócić uwagę na to, że w końcu miał być kompaktowym crossoverem. I w tym przypadku powiedzmy w miarę się udało, bo konkurencja, jeśli chodzi o ten samochód, oczywiście jest to stawka premium. Mamy tutaj BMW X1, BMW X2, Lexusa UX-a, czy powiedzmy Audi Q3. W przypadku tego samochodu rozmiary są w miarę sensowne. 4,5 metra długości, dokładnie 4,52 jeśli chodzi o długość oraz naprawdę dosyć spory rozstaw osi, bo mamy prawie 2,6 metra rozstawu osi, co pozwoliło zrobić dosyć sporą ilość przestrzeni na tylnych rzędzie siedzeń, co się dosyć mocno docenia w przypadku miejskich crossoverów. Drzwi otwierają się razem z progiem, wsiada się naprawdę bardzo wygodnie, nawet powiedziałbym, że trochę lepiej niż u konkurencji. Nad głową przestrzeni jest naprawdę dużo, przed kolanami 1,80 m wzrostu, naprawdę też jest sensowna ilość przestrzeni i co najważniejsze, zobaczcie, że ja tu wygodnie siedzę. Sporo przestrzeni także na stopy, mam możliwość wjechania sobie butami też pod fotel, dzięki czemu ja mogę tu nawet na dłuższej trasie bardzo wygodnie sobie się rozsiąść i mieć też odpowiedni komfort. Niewielki tunel, na środku 2 porty USB-A oraz USB-C, możliwość skorzystania z nawiewów na środku, pojawił się duży, konkretny podłokietnik z 2 miejscami na kubeczki i na odłożenie dosłownie telefonu. Przejście na narty też występuje, miejsce na odłożenie jakkolwiek większego bidonu też jest i co najważniejsze, materiały z tyłu jak i z przodu są fenomenalnej jakości. Ta skóra też robi bardzo przyjemne wrażenie. Oprócz tego na pewno trzeba zwrócić uwagę na to, że ta stylizacja bardzo mocno nawiązuje do tego, co możemy znaleźć w większej siostrze, czyli oczywiście w Stelvio. Te charakterystyczne przejścia, bardziej napompowane, delikatnie zaokrąglone błotniki, bardzo ładnie ukształtowana linia okien, czy czarne dodatki w przypadku tego samochodu, doły podkreślone za pomocą czarnych elementów, na pewno robi to bardzo przyjemne wrażenie. Takie drobnostki jak czarne lusterka połączone flagą włoską zatopioną w środku kierunkowskazów. Tylko Włosi uwielbiają dodawać
lekkie, minimalistyczne akcenty, które bardzo ładnie to wszystko podkreślają. Prześwit, prawie 16 cm prześwitu. Może nie jest to nie wiadomo jak wysoka wartość, jeśli chodzi o konkurencyjność, ale że możecie mieć Alfę też z napędem możliwym Q4, jeśli chodzi o wersję hybrydową, no to robi się w miarę sensownie. Ale warto wspomnieć o tym, że jak to w przypadku każdej Alfy, liczy się też zawieszenie. W przypadku tego samochodu, nawet jako że to jest powiedzmy mniejszy, bardziej budżetowy crossover, nie zrezygnowano z wielowahaczowego zawieszenia z tyłu, które daje świetną precyzję prowadzenia, bardzo dobre wybieranie nierówności, no i co najważniejsze, chociaż jakąkolwiek większą frajdę niż w jakiejkolwiek innej konkurencji. Bo Alfa, jeśli chodzi o zawieszenie, prowadzi się jak Alfa. Daje Wam naprawdę dużo przyjemności z jazdy. Ten samochód też jest lekki, bo to jest raptem tona 600. W przypadku tej Włoszki ja nie jestem w stanie się zdecydować, co jest piękniejsze. Czy przednia część, czy jednak mocno tylna. Ale szczerze powiedziawszy, na to pochwalić Włochów, że potrafią w stanie zrobić taki samochód, który wygląda z każdej strony świetnie i który dosłownie, jak na niego patrzycie, macie ochotę się dosłownie rozpływać. W przypadku tunela też jest taki element. Widać tutaj mocno oczywiście zaczerpnięte linie ze Stelvio, czyli większego, bardziej praktycznego, już trochę starszego konstrukcyjnie samochodu, co nie zmienia faktu, że zobaczcie, to wszystko zostało bardzo ładnie połączone z minimalnie powiedzmy lewitującym dachem, odciętym za pomocą takich czarnych elementów, z mocno pochyloną tylnią szybą, z mocnym wyciemnieniem i co najważniejsze, szerokość tego samochodu jest podkreślana przez ten świetny light bar, który po prostu bardzo, bardzo ładnie wygląda i niesamowicie koresponduje właśnie z przednimi światłami, bo ma dosłownie identyczny wzór, jeśli chodzi o światła do jazdy dziennej oraz co ważne, są potęgowane przez cały ten efekt takiego powiedzmy lustra. W środku mamy dodatkowe światłowody, które po prostu potęgują głębię tego całego lightbara w środku i wygląda to niesamowicie dobrze. To wszystko schodzi się oczywiście do sygnetu, jeśli chodzi o Alfa Romeo i pięknej czcionki pod tonale. Ma to po prostu smak w takich małych detalach. Nie ma tu zbytnio więcej jakichś elementów takich stylistycznie podkreślających, ale nie zmienia to faktu, że w całości i w ogóle to wygląda po prostu majestatycznie dobrze. Wygląda o wiele lepiej od konkurencyjnych samochodów, które bardzo mocno poszły w taką ostro narysowaną linię, dosyć mocno futurystyczną. Kamera cofania, czujniki parkowania, dosyć mocno wyciemniony zderzak, piano black, i co niestety trochę najgorsze, fejkowe układy wydechowe albo takie powiedzmy zaślepki. Co ważne, Alfa nie straciła charakteru, jeśli chodzi o jakkolwiek delikatne brzmienie, bo powiedzmy tłumik, układ wydechowy nadal dosyć potrafi przyjemnie, czasem nawet zamruczeć. Jak z praktycznością? Chodźcie, zobaczymy bagażnik. Włoszki najczęściej nie należały do takich praktycznych samochodów. Alfy Romeo nie miały dosyć dużych pojemności bagażnika. Trochę Stelvio to jednak naprostowało, ale w przypadku tego auta powiedzmy, że jest naprawdę bardzo dobrze. Tak jak widzicie, w naszej wersji wyposażenia jest już unoszona elektryczna klapa, macie możliwość zamykania jej oraz także reglowania jej jednym przyciskiem wszystkich zamków, to co ogromny plus, bo na pewno dodaje wygody. W przypadku tego auta warto też pochwalić na pewno materiały. W końcu jest to klasa premium, do której Alfa dosyć mocno dąży do tego, żeby być konkurencją dla BMW, czy także dla Audi. W przypadku tego samochodu naprawdę materiały wykończeniowe, jeśli chodzi o bagażnik, są naprawdę przyjemne. Jeśli chodzi o pojemność, tak jak teraz widzicie, macie okolice 450, może 480 litrów. Alfa podaje prawie 500 litrów pojemności bagażnika tylko i wyłącznie w momencie, kiedy macie podwójną podłogę na tak zwanym poziomie 0. Tak, mamy tutaj podwójną podłogę, dzięki której możemy sobie podnosić albo opuszczać i regulować sobie także próg załadunkowy lub zmniejszać i zwiększać także pojemność bagażnika. W takim ustawieniu okolice powiedzmy 470-480 litrów, kiedy zjedziemy w dół prawie 500 litrów pojemności bagażnika, przyjemnie wykończony, dobrze doświetlony, co prawda niestety zwykłym tradycyjnym światełkiem po prawej stronie jak i po lewej, ale mamy złącze 12V, dwa haczyki z lewej jak i prawej strony na wasze włoskie zakupy i co ważne, Alfa nawet pomyślała o tym, że w momencie kiedy chcecie podnieść tą podwójną podłogę, pojawiły się tutaj takie dwa elementy mocujące, dzięki czemu ona dosłownie wam nie opada na głowę, kiedy chcecie schować jakieś drobne elementy w środku. Przejście na narty, kanapa dzielona w proporcji 60:40, dzięki czemu możecie pojemność bagażnika zwiększyć nawet do 1550 litrów w momencie, kiedy chcecie przeprowadzić waszą dużą włoską familię dosłownie z jednej włoskiej uliczki na drugą, to powiedzmy jakkolwiek trochę bagaży się zmieści. Tak, ten dźwięk może wam się kojarzyć oczywiście z Jeepa, bo Alfa Romeo należy do grupy Stellantis, gdzie cała grupa FCA, Jeepa, Mopara, Fiata, Maserati oczywiście się połączyła, ale w przypadku tego auta warto na pewno powiedzieć tak. Samochód pięknie wygląda. Alfa Romeo zawsze miało w zapasie trochę mocy. Miała też diesle, miała benzyny i układy różnego rodzaju. W przypadku tego samochodu można powiedzieć, że
mocy mogłoby być trochę więcej i gama silnikowa mogłaby być trochę większa, ale po jeździe tym samochodem okazuje się, że jest wystarczająca. Jeśli chodzi o tonale, mamy tutaj naprawdę kilka różnych ciekawych opcji. Jeśli chodzi o taką bardzo tradycyjną formę, znaną dosyć, jest tutaj możliwość zamówienia silnika wysokoprężnego. Tak, 1.6 diesel o mocy 130 koni i jest dostępny. Nie mamy diesla, mamy układ benzynowy o mocy 160 koni, 1,5 litra, 4 cylindry, prawie 160 koni. Jest taka wersja, powiedzmy, lepiej pasująca pod slogan Veloce, czyli mamy tutaj 280-konny układ hybrydowy, który jest dostępny. Ale co tutaj drzemie i dlaczego nasz 1,5 litrowy silnik nazywa się Hybrid? Tak, ten układ nazywa się 1.5 Hybrid. Ma moc faktycznie 160 koni, 4 cylindry, jest turbodoładowanym układem hybrydowym, powiedzmy, ale dlaczego jakkolwiek tutaj nie wierzę, że to jest układ hybrydowy? Bo jest to, powiedzmy, bardziej myk marketingowy niż faktycznie pełna hybryda. Nie możemy porównywać tego silnika jakkolwiek, powiedzmy, z pełnymi synergicznymi hybrydami, takimi jak Toyocie, czy jeszcze w innych paru markach. Jest to tylko i wyłącznie, powiedzmy, nazwanie technologii miękkiej hybrydy właśnie taką tradycyjną nazwą hybrid. Mamy tutaj ulepszony system MHEV, czyli ulepszonej miękkiej hybrydy, mamy o wiele większy generator rozrusznik, nie mamy zwykłego tradycyjnego rozrusznika i mikron, dosłownie baterię, która pozwala jakkolwiek utrzymywać prędkość, o wiele lepiej zarządzać całą energią i wspomagać ten silnik w momencie na przykład ruszania, że macie tutaj prawie 160 koni, macie prawie 240 Nm momentu obrotowego, połączone z w miarę lekką masą, jeśli chodzi o ten samochód, sprint do pierwszej setki 8,8 sekundy, co faktycznie dla Was sprawdziłem. A jak z tym połączeniem designu z praktycznością? No właśnie, w przypadku tego samochodu jestem naprawdę bardzo mocno zadowolony, jeśli chodzi o fotele. Nie myślałem, że Włosi robią aż tak przyjemne fotele, jeśli chodzi o Alfa Romeo, chociaż z tego co pamiętałem, Giulia czy Stelvio posiadały naprawdę dosyć wygodne fotele. Ale tutaj wersja Intense po pierwsze kolorystycznie robi bardzo przyjemną robotę, bo zobaczcie na połączenie alcantary w środku razem z miedzianymi, tymi delikatnie powiedzmy złotymi nitkami i piękną matową skórą z takimi drobnymi dopiskami właśnie wersji Intense. Tutaj czy ten zagłówek, który wygląda fenomenalnie, jakbyście siedzieli w naprawdę bardzo, bardzo drogim, w którym macie dosłownie wyszyty herb na środku, czy jakkolwiek powiedzmy nawet bardzo przyjemnie wygląda to logo Alfa Romeo na tym zagłówku i co najważniejsze, same zagłówki należą do tych przyjemnie wygodnych oraz miękkich. Sama postura, możliwość zasiąścia w tym fotelu jest naprawdę na świetnym poziomie. Niby delikatnie krótkie siedzisko, ale jednak dosyć dobrze wyprofilowane. Są minimalnie twardsze, ale dzięki temu nie męczą nas swoim powiedzmy takim miękkim, rozlazłym trybem, jeśli chodzi o jazdę autostradową na dłuższych dystansach. Ja przejechałem tym samochodem naprawdę dłuższe dystanse i jestem bardzo przyjemnie zaskoczony, jak może być tutaj wygodnie. Elektrycznie sterowane fotele i kilku różnych płaszczyznach z możliwością regulacji odcinka lędźwiowego przód-tył oraz także góra-dół, więc warto na pewno to pochwalić. Delikatny, bardziej sportowy charakter tutaj pozostał, bo zobaczcie też na boczki, które są bardziej zaakcentowane, bardziej mocniej napompowane. Dzięki temu też na przykład dolna część fotela też jest lepiej po prostu trzymająca wasze ciało, bo nawet na dole te boczki zostały trochę bardziej charakterystycznie powiedzmy napompowane. To przy szybszych zakrętach, czy jakkolwiek nawet dłuższych trasach uważam, że w tym samochodzie jest naprawdę bardzo dobrą namiastką komfortu. Ale w Alfie nie tylko piękne drobnostki są na zewnątrz. Widzieliście tą piękną animację? W przypadku tego samochodu detali w środku też jest dużo i w tym wnętrzu można naprawdę poczuć się bardzo przyjemnie. Zobaczcie na materiały, zobaczcie na wykończenie. Może oczywiście w niektórych elementach, takich jak górna część deski rozdzielczej, dało się, żeby było to jakkolwiek mniejsze. Siedzimy w najtańszej możliwej Alfie z dostępnych oczywiście takich małych crossoverów. Tak jak możecie zobaczyć, przyjemne gąbkowe materiały
materiały tutaj, bardzo ładne wykończenie tutaj o podłokietnik, prawdziwe nici, bardzo ładnie wkomponowany system Harman Kardon, który jest systemem nagłośnienia premium, jeśli chodzi o to wnętrze, ale powiem Wam, że jak na Harmana Kardona, z którego najczęściej się śmieję, że nie jest to jakoś wybitnie górnolotny system audio, robi naprawdę bardzo dobre wrażenie, ze względu na to, że to wnętrze jest naprawdę dobrze wyciszone, piękna alcantara przez całą szerokość deski rozdzielczej, naturalne nitki, a nie jakieś plastikowe odlewy z wtryskarki, bardzo ładnym, charakterystycznym tym kolorem miedzianym, złotym, który się przejawiał też na fotelach. Pojawił się tutaj dekor, który ma ładną taką strukturę aluminium, która jest też podświetlana w nocy za pomocą po prostu oświetlenia ambientowego, które jest tutaj przez całą deskę rozdzielczą, delikatnie na drzwiach. W przypadku tego, co najważniejsze dla Alfy Romeo, czyli dla kierowcy, zobaczcie, że mamy ten sam projekt kierownicy, co właśnie w przypadku Stelvio czy Giulii. Bardzo przyjemny, dobrze wyprofilowana kierownica, dobra kierownica także do poruszania się w szybszych partiach zakrętów i co ważne, wykończona naprawdę na wysokim poziomie. Czuć tutaj dosłownie tą aspirację do segmentu premium. Tutaj przeszycie za pomocą tej miedzianej nici. Zwróćcie uwagę na tą piękną nitkę oraz co ważne, dodatki, które są tutaj zastosowane dosłownie w miejscu za 15 trzecia, czyli tam, gdzie trzymacie ręce. Macie tak bardzo ładną, wkomponowaną skórę koloru brązowego, dosłownie niczym byście nosili bardzo drogie, eleganckie rękawiczki i jeździli waszą starszą Alfą Romeo 124 Spider. W przypadku tego auta jest to naprawdę bardzo przyjemne. Po lewej stronie sterowanie aktywnym tempomatem, autonomią, po prawej stronie sterowanie multimediami, ekranem przed oczami kierowcy i tak jak widzicie, starter do silnika znajduje się tutaj na kierownicy. Bardzo ładnie. Logo, jeśli chodzi o Alfę Romeo, pięknie wykończone za pomocą właśnie takiego aluminiowego elementu. Możecie tutaj zauważyć przed oczami kierowcy wyświetlacz. Niestety nie mamy już tak charakterystycznych tubowatych zegarów, takich jak spotkaliśmy na przykład w Giulii, ale jest to przyjemnie zrealizowane. Myślałem, że nie będę się do tego jakkolwiek dobrze odnosił. Retro grafika, która jest tutaj zastosowana, ten piękny obrotomierz czy także prędkościomierz, połączone z tą cyfryzacją asystentów jazdy oraz wszystkie te panele, które tutaj są, to naprawdę jest dobre rozwiązanie, które dostarcza bardzo dużą ilość informacji, ale nadal jest bardzo ładnie zrealizowane w taki klasyczny retro sposób, bo w końcu ma to nawiązywać do właśnie starszej 124 Spider, że nie pozbyto się charakteru, jeśli chodzi o Alfę, czyli możemy tutaj dokupić sobie opcjonalnie właśnie te konkretne aluminiowe, duże łopatki do zmiany biegów, tak jak w przypadku Giulii, tak samo w przypadku Tonale mamy bardzo przyjemne te łopatki. Zimne, metalowe, z wygrawerowanym dosłownie plusem i minusem i co najważniejsze działające po prostu z niesamowitą precyzją i przyjemnym klikiem. To, co znajdziemy na środku deski rozdzielczej, to na pewno jest tak nowożytne jak w przypadku innych oczywiście producentów, ale nie potrzeba mi jest tutaj tak nie wiadomo jak wielkiego wyświetlacza. Ma raptem okolice powiedzmy 12 cali, nie jest zbytnio duży, ale ma wszystkie informacje takie jak powinny być w tym samochodzie. Mamy wskazania techniczne, mamy historię zużycia, mamy wskaźniki pomocnicze. To ważne, od razu macie w tym ekranie też dostępny Android Auto oraz Apple CarPlay w wersji bezprzewodowej, dzięki czemu możecie bez problemu korzystać także z map googlowskich. Dodatkowe elementy, które możemy sobie personalizować i tak jak możecie zobaczyć, układ klimatyzacji jest po części realizowany za pomocą właśnie tego ekranu dotykowego, a pod spodem mamy też tradycyjną klawiaturę do sterowania klimatyzacją, czy najważniejsze temperaturą za pomocą nie dotyku, chociaż też możemy realizować to za pomocą dotyku fizycznego przycisku. Pod spodem, tak jak widzicie, ta środkowa część tunelu bardzo mocno łączy się z deską rozdzielczą, ze względu na to, że została tutaj zastosowana ładowarka indukcyjna z bardzo charakterystycznym też tym wzorem dosłownie pod spodem z logo, czyli tego charakterystycznego węża. Bardzo ładna, mocna ładowarka, jak na ten standard prawie 15 W, więc ładuje wasz telefon, a nie go podgrzewa. Jakbyście chcieli skorzystać z czegoś innego, jest USB-C oraz jest USB-A. Charakterystyczne pokrętło do trybów jazdy, mamy ten tutaj system DNA, czyli mamy także All Weather, Neutral, no i tryb dynamika, dzięki któremu wykorzystujemy pełen potencjał tego silnika. Po przytrzymaniu mamy także możliwość wyłączenia kontroli trakcji, a także sterowanie naszym aktywnym zawieszeniem za pomocą jednego przycisku. Możemy na przykład jeździć w trybie dynamika oraz mieć na przykład zawieszenie w trybie soft, po to, żebyśmy mieli większy komfort resorowania. Tutaj tunel środkowy wykończony za pomocą takiego plastiku imitującego oczywiście aluminium z delikatną fakturą, ale co ważne, na środku pojawił się wybierak do skrzyni biegów, trochę niczym w takiej właśnie autolavage, czyli dosłownie pralce włoskiej, bo kręci się dookoła. To jest szybki i prosty i trochę niczym w starym Jaguarze z połączeniem
połączeniem dobrych kamer 360 stopni, które są w tym samochodzie, robi bardzo dobre wrażenie. Tradycyjna, naturalna rolka do głośności z bardzo ładną perforacją. No i co ważne, pojawił się tutaj oczywiście mały akcent co do Włoch, czyli mamy flagę włoską i 2 miejsca na kubeczki. Szczerze, bardzo dobrze poskładane wnętrze, bardzo dobre jakościowo. Można by się przyczepić do niektórych materiałów, ale ja naprawdę w nim się bardzo dobrze, elegancko czuję, a to najważniejsze, jeśli chodzi właśnie o taki segment premium. No dobra, ale czy wrażenia z jazdy są tak samo seksowne jak w przypadku wyglądu tego samochodu? Tutaj jest dosyć mocno specyficznie, ze względu na to, że ten egzemplarz został bardziej skonfigurowany jednak rozumem niż sercem, co jest dosyć nietypowe na wybór Alfy Romeo. Tak, został tutaj zastosowany ten silnik 1,5 litrowy z powiedzmy sympatyczną mocą 160 koni. Ważne, że jest turbo dosłownie doładowane. Ale co ważne, w przypadku Alfy Romeo, kiedy wsiadacie, od razu wyczuwacie tutaj bardzo przyjemną charakterystykę zawieszenia. I tutaj warto na pewno poświęcić chwilę, że ten samochód o wiele lepiej jeździ od przeróżnej dosłownie możliwej konkurencji. W szczególności od konkurencji z wyższej średniej klasy, a na pewno bardzo dobrze względem też konkurencji z segmentu premium, do którego jednak Alfa Romeo dosyć mocno także zabiega. Skąd się to w ogóle wzięło? Wzięło się to najbardziej z tego, że mamy tutaj konstrukcję wielowahaczową, która jest oczywiście bardziej takim segmentem premium. Daje o wiele lepsze odczucia z dynamiki oraz prowadzenia samochodu. Połączenie tego razem z układem kierowniczym daje bardzo przyjemne wrażenia z jazdy. Ale w końcu taki jest charakter Alfy Romeo. Giulia prowadzi się świetnie. Stelvio, jak nasuwa, jest niesamowicie dobrze prowadzącym się samochodem. I w przypadku Tonale, powiem szczerze, nawet im się też to udało. Zawieszenie w tym samochodzie jest także aktywnym zawieszeniem. Dzięki temu, że mamy tutaj cały ten system DNA, możemy też zmieniać sobie DNA samochodu, czyli mamy tutaj różnego rodzaju, powiedzmy, twardość zawieszenia do wyboru. Zawieszenie standardowo w trybie neutral jest takim dosyć przyjemnym kompromisem pomiędzy sportem, a oczywiście tym komfortem, chociaż więcej w tym całym zawieszeniu czuć jednak tego delikatnego sportu. Jest ono bardziej sztywne i bardziej kierowane do takich entuzjastów niż powiedzmy do bardzo mocno komfortowej jazdy, niczym we francuskich samochodach. Że to naprawdę jest dobrze nastawione zawieszenie. Wybiera dosyć bardzo przyjemnie nierówności. Co prawda czasem potrafi zastukać lub wydać z siebie jakieś dosyć nietypowe dźwięki, ale to jest w szczególności też ze względu na to, że mamy tutaj 20-calowe koła, które dosyć często nie wydają jakichkolwiek dźwięków, ale większe nierówności już potrafią niestety dobić, jeśli chodzi o zawieszenie. Jest to delikatnie odczuwalne, ale nadal jest naprawdę bardzo przyjemnie. W trybie neutral to zawieszenie jest komfortowe, dobrze wybiera nierówności oraz co najważniejsze miejskie nierówności, czyli studzienki oraz jakiekolwiek szyny tramwajowe, czy jeszcze jakiekolwiek inne nierówności na takich typowo miejskich asfaltach, no to nie będziecie bardzo mocno zawiedzeni. Elementem kolejnym w tym samochodzie jest faktycznie to pokrętło DNA. Ten samochód bardzo mocno zmienia się względem właśnie trybów jazdy. W trybie neutral układ kierowniczy, szczerze powiedziawszy, dla mnie nie przystoi trochę na Alfę. Jest taki dosyć mocno rozlazły i cholernie mocno także wspomagany. Trochę tak jakbyście mieli tryb City włączony we Fiacie, czyli dosłownie możliwość kręcenia za pomocą jednego paluszka, wymyślony tryb na potrzeby kobiet we Włoszech po to, żeby mogły w ciasnych miejscach manewrować. No właśnie tutaj trochę mam czasem takie wrażenie, że ja nie czuję, co się dzieje z samochodem właśnie za pomocą układu kierowniczego. Zmienia się to wszystko w momencie, kiedy przerzucicie sobie samochód w tryb dynamika i to robi najbardziej dużą różnicę. Te 3 tryby pomiędzy sobą nie tylko zarządzają oczywiście pedałem przyspieszenia oraz mocą generowaną przez ten silnik, ale co najważniejsze reakcją układu kierowniczego oraz także zawieszenia, które w trybie dynamika możemy sobie jednym przyciskiem utwardzić albo zmiękczyć, bo nie za każdym razem chcecie mieć dynamiczny samochód i zarazem dosłownie betonowy. Jak jest z dynamiką? 160 koni. Nie macie co oczekiwać, nie wiadomo czego, ale 8 sekund do pierwszej setki z kawałkiem jest. Powiedzmy, nie jest torpedą, nie jest bardzo szybko wyrywny, ale to turbo doładowanie daje mu na tyle dużą elastyczność i ten moment obrotowy 240 Nm daje Wam na tyle przyjemność z jazdy, że jest wystarczająco do zupełności do codziennej jazdy, bo większe moce niestety po prostu związane są już z hybrydą typu plug-in, która niestety ma czasem więcej wat niż zalet, w szczególności jak nie macie gdzie jej ładować.
ładować. Trybów jazdy można doczepić się do tego. W trybie neutralnym ten samochód jest bardzo mocno ospały. Naciskacie ten pedał przyspieszenia i tak jak widzicie, niezbytnio za dużo się dzieje. Skrzynia biegów bardzo chętnie chce zmieniać te biegi, ale komputer mówi hola, jesteśmy w trybie neutral albo all weather, jeszcze gorzej. Tutaj wtedy ten moment obrotowy jest bardzo mocno kastrowany i czujecie, że ten samochód nie ma jeszcze bardziej mocy i nie pomoże mu zbytnio nic, ale faktycznie w trybie dynamika widać już komputer ogarnia to, że chyba chcesz trochę jeździć szybciej i trochę przyjemniej. I faktycznie wtedy i reakcja skrzyni biegów jest o wiele lepsza oraz faktycznie tej mocy dosyć znacząco jednak przybywa, więc jazda tutaj w różnych dosłownie tych segmentach DNA faktycznie zmienia charakter tego samochodu. Ale co ważne, 160 koni wystarczy Wam w zupełności do codziennej jazdy, bo on naprawdę jest lekki, przyjemny i fajny, co najważniejsze właśnie w prowadzeniu, bo układ kierowniczy razem także z układem hamulcowym na poziomie właśnie tego włoskiego Brembo dają bardzo przyjemne wrażenia z jazdy. Precyzja wtedy jest fajna. No i skrzynia biegów, 7-biegowe DCT, w końcu szybka skrzynia biegów i te ogromne łopatki. Czy te łopatki w ogóle jakkolwiek do czegoś się przydają? Faktycznie przydają się. Bardzo szybko możecie zredukować sobie biegi i co ważne, precyzja oraz przyjemność korzystania z tych łopatek jest na bardzo wysokim poziomie. Skrzynia słucha się momentalnie, szybciutko przerzuca te biegi z na przykład 4 na 5 albo z 6 na 3. Bardzo szybka reakcja skrzyni biegów, co jest naprawdę świetnym elementem, a sam silnik kręci się prawie do 6000 obrotów, co daje też jakbykolwiek możliwość wyciągnięcia z niego tej większej górki momentu obrotowego. Prawie 1,7, 1,8, maksymalnie do 1,9 bara turbosprężarka jest w stanie tutaj dmuchnąć tego powietrza. Trochę dynamiki w tym samochodzie jest. Co prawda, jeśli chodzi o dynamikę, no to wtedy musimy pożegnać się ze spalaniem. Spalanie w tym samochodzie do małych dosłownie nie należy, ze względu na to, że komputer pokładowy z całego naszego tripa pokazuje w momencie tu 8,5, czasem prawie nawet 9 litrów średniego spalania, bo kiedy przerzucacie go w tryb dynamika, faktycznie on trochę więcej tego paliwa jednak żłopie. Niestety, średnie spalanie na trasie okolice 8 litrów nie jest większym problemem, bo faktycznie ta 7-biegowa skrzynia nadrabia to, że macie niższe trochę obroty. Dramatu nie ma, jak na turbo doładowany silnik. Może nie jest to poziom hybrydowy, ale jest to na pewno poziom takich normalnych 1,5 litrowych silników TFSI. I pyk, kolejny bieg. Ten samochód też jest wyposażony oczywiście w szereg systemów bezpieczeństwa. Mamy tutaj system ISA, na który na szczęście da się dosyć szybko wyłączyć, bo możecie sobie tu skonfigurować kafelek. Oraz co ważne, systemy bezpieczeństwa są naprawdę na bardzo fajnym poziomie. Bardzo szybko reagują oraz co ważne, aktywny, autonomiczny tempomat jest na naprawdę dobrym poziomie. Zatrzymuje bardzo płynnie tą odległość i po prostu też płynność tego działania i zmian pasy ruchu też jest na odpowiednim poziomie. Ale po prostu przez jazdę tym samochodem jest naprawdę fenomenalna. Dobrze się czujecie w środku, dobrze czujecie się na zewnątrz. Ten samochód jest posłuszny w prowadzeniu. Komfort tego zawieszenia oraz także precyzja i trochę sportu to jest coś, czego oczekujecie faktycznie od Alfy Romeo. Wyróżniacie się trochę bardziej na drodze ze względu na stylizację tego samochodu. No i kurczę, jeździcie piękną, seksowną Włoszką, która naprawdę nie zestarzeje się w jakiejkolwiek formie. Powiedzenie brzmi tak: każdy motoryzacyjny świr raz w życiu musi mieć Alfa Romeo. I tak, to się sprawdza. W przypadku Tonale to jest naprawdę świetny samochód. Zarąbiście wygląda, bardzo dobrze jeździ, ma świetne nastawy zawieszenia. Ta stylistyka na pewno się nie zestarzeje i mocno się wyróżnicie. Ma jedną dosyć mocną wadę, czyli ten silnik, który szczerze powiedziawszy mógłby mieć trochę większą moc. 160 koni nie jest źle. Dynamiki jest w miarę sensownie. Spalanie w miarę na rozsądnym poziomie, chociaż po prostu przydałoby się, jeśli to tak pięknie wygląda, żeby miało chociaż te 200-220 koni. A tutaj niestety, żeby mieć 280 koni, musicie wybrać niestety hybrydę typu plug-in, która ma swoje po prostu bolączki. Że jeśli chodzi o ten samochód, no naprawdę ciężko w nim się nie zakochać, w szczególności właśnie przez to, jak wygląda, jak pięknie jest wykończony, jakie drobnostki w sobie skrywa, ale co ważne, jeśli chodzi o ten samochód, ma dać Alfie Romeo kolejny możliwy model, który będzie jak bardziejkolwiek atrakcyjny. Cenowo po pierwsze, bo te samochody nie są jakoś bardzo mocno wybitnie drogie, startują od 174 000 zł za podstawowe wersje, taką jak widzicie w tej wersji specjalnej Intense powiedzmy, mamy w koszcie okolicy 200-230 000 zł, więc za rozsądnie wyróżniający się samochód z aspiracjami do segmentu premium, który najprawdopodobniej Alfie dosyć mocno się należy, uważam, że to jest naprawdę rozsądny wybór.
Tak, i to jest Alfa. I ona jeszcze nie wróciła na lawecie, więc nie piszcie w komentarzach, że zaraz to się popsuje i wróci na lawecie, bo nie widziałem ostatnio Alfy, która by jechała na lawecie. W szczególności z tych nowych. I tak oto, moi drodzy, wyglądał tydzień z Alfą Romeo Tonale. Jeden z ciekawszych, małych, mocno wyróżniających się miejskich crossoverów z bardzo ciekawym włoskim charakterem. No i co? Nie zapomnijcie, moi drodzy, dołączyć do subskrybentów kanału Motookiem. Dzięki Wam my się napędzamy i testujemy coraz to ciekawsze marki. Więc jeśli chcecie jeszcze więcej samochodów, to nie zapomnijcie dołączyć do subskrybentów. A ja serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. 2 inne filmy wyświetlają Wam się teraz na ekranie, a my się widzimy w kolejnym Motookiem. Dzięki, cześć, hej!